Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes, i zapraszam Was na film o perfumach, które były kiedyś w mojej kolekcji, ale już do niej nie wróciły. Zapraszam! No to zaczynamy zestawienie. Perfum, które miałam, których nie ma już w mojej kolekcji, i postaram się pokrótce powiedzieć, dlaczego do niej nie wróciły. Miałam w kolekcji perfumy Guerlain, Mon Guerlain, i to są piękne perfumy. I to są perfumy pudrowe, ciepłe, otulające, i powiem Wam szczerze, że bardzo dużo o nich myślę i bardzo mi siedzą w głowie zimą szczególnie. Ja uwielbiam zimą się w nie otulać. Miałam właśnie takie wrażenie, że to są takie perfumy bardzo mocno otulające i w sumie nie mam ich, nie wiem dlaczego, bo chyba tak się zafiksowałam też na tym, żeby poznawać nowe zapachy, że przestałam odkupować troszeczkę stare. I stare, dobre też zapachy, takie, które naprawdę bardzo lubiłam. To w ogóle są perfumy, jedne z pierwszych, które kupiłam z polecenia YouTube, z polecenia tego filmików dziewczyn, które oglądałam, które zawsze bardzo pochlebnie się o tych perfumach wypowiadały, i ja też złego słowa nie powiem, bo to są takie bardzo bardzo ciepłe perfumy, wcale niekoniecznie aż tak mocno kobiece. To znaczy przez tą pudrowość pewnie tak, ale to nie jest jakaś taka straszna słodycz, one nie są mdłe, są naprawdę bardzo fajne i chyba do tych perfum muszę wrócić. Dalej to są troszkę estetyka podobna właśnie do Mon Guerlain, to są La Vie Belle Lancôme. I to są, słuchajcie, perfumy, które do mnie nie wróciły z jednego powodu, głupiego dosyć. Są zbyt popularne. Są po prostu zbyt popularne. Są piękne, ale ich popularność, to, że wszyscy je znają, mam wrażenie, że był czas, że ja wszędzie je czułam, myślałam, że oszaleję, sprawił, że po prostu nie odkupiłam tych perfum. Jest dużo flankerów, jest wersja jakaś Intense, jakaś jeszcze takie różne modyfikacje, i może bym właśnie spróbowała którejś z modyfikacji. Tak sobie myślę, że tak, że bardzo bym, że wolałabym spróbować jakiegoś flankera tych perfum, niż tą już czystą, taką podstawową wersję. Więc głupi powód, no ale jest to powód faktyczny. Dalej to jest Ariana Grande Cloud. To są perfumy, które gdzieś dostałam. Miałam miniaturkę. W kalendarzu adwentowym miałam miniaturkę tych perfum. I powiem Wam szczerze, że bardzo długo chciałam kupić normalnie 100 ml flakon, ponieważ to są bardzo wyjątkowe perfumy, uważam. To jest bardzo niespotykany zapach. One mają coś w sobie takiego intrygującego. To jest zapach, którego nie mogę przyrównać do żadnego, który znam. I jak na perfumy Ariany Grande, chociaż może inaczej, ona ma takie trwałe dosyć perfumy. Może powiem tak, nie to, że jestem jakąś przeciwniczką, ale nie sięgam po perfumy ani Jennifer Lopez, ani, no kurczę, tworzy ich tam trochę, tych gwiazd show biznesu, tworzą te perfumy, i ja po żadne tego typu perfumy nie sięgałam. Te trafiły do mnie tylko i wyłącznie dlatego, że były w tym kalendarzu adwentowym, ale bardzo mi się spodobały i bardzo myślałam, żeby je odkupić, i powiem szczerze, one mają w sumie taką standardową cenę. To nie są ani jakieś tanioszki, ani
super drogie perfumy, taka normalna, przystępna cena. I tak, ten zapach mogłabym mieć, bo jest bardzo intrygujący i bardzo dobrze się w nim czuję, świetnie. No, Carolina Herrera Good Girl. To są perfumy, które do mnie nie wróciły, nie wiem dlaczego, nie wiem, bo kocham je. To jest taka wanilia, ale totalnie inna niż The One z Dolce, totalnie inna niż YSL Libre. To są perfumy, które, to jest może tak, woda, która przypomina mi kobietę w czarnych szpilkach. Dokładnie tak, jaki jest flakonik. Elegancką, wiedzącą jak iść w tych szpilkach, pewną siebie, wyprostowaną. Tak mi pachną te perfumy. Niesamowite są w ogóle, a ich trwałość jest powalająca na mnie. Także nie mam ich, nie wróciły do mojej kolekcji, ale im nie mówię nie i absolutnie myślę o nich jak najbardziej. Także no, myślę, że w niedługim czasie te mogą do mnie wrócić. Te i właśnie Guerlain Mon Guerlain. Następny. Calvin Klein One. Słuchajcie, to są perfumy unisex, ale to są perfumy, które ja miałam, w ogóle ja już zużyłam ich, Boże, tyle flakonów, że nie jestem w stanie spamiętać, bo to były perfumy, które mój brat kiedyś dostał od mojej siostry. Ja normalnie nie mogłam przestać ich wąchać. Ja wchodziłam do pokoju, kiedy on z niego wychodził, jak słyszałam, że się nimi wyperfumował, wychodził gdzieś, to ja wchodziłam do jego pokoju tylko po to, żeby powąchać te perfumy. To było po prostu oszałamiający dla mnie, jako takiej nastolatki w sumie, zapach. I ja go sobie kupiłam, bo siostra mówiła, że to unisex i tak naprawdę pachniał, czy to na kobietach, czy na mężczyznach, to dla mnie był po prostu piękny. Zresztą dla mnie też nie ma do końca znaczenia, czy unisex, słuchajcie, bo ja potrafię męskie perfumy używać, jeżeli mi się podobają. No i w każdym razie miałam je w swojej kolekcji i powiedziałam już pas. To są perfumy, do których ja już nigdy nie wrócę. To są perfumy, które już mnie nie interesują, które nie spełniają moich oczekiwań wszystkich, które nie mają tego czegoś już, które są zbyt świeże, zbyt jednostajne i zbyt nudne, jak na mój perfumowy nos dzisiaj. Kolejne to jest Jimmy Choo for Woman. To o tych perfumach Wam mówiłam przy okazji Discovery setów. To są perfumy po prostu, które się na mnie nie trzymają, więc absolutnie nie wchodzi w grę, żebym ja miała je odkupić. Są nietrwałe i są też dla mnie nudne. No, nie wnoszą niczego ciekawego do mojej kolekcji, więc te perfumy absolutnie nie. Narciso Rodriguez Poudre. To jest, słuchajcie, taki biały kwadracik. One, jeżeli chodzi o parametry, to były bardzo dobre i cały dzień je czułam. I one bardzo fajnie latem na mnie pachniały, bo nie pachniały tytoniem, takim dymem, tylko pachniały dosyć słodko. I bardzo je lubiłam i je wykończyłam i nie powiem, że się umęczyłam wykańczając, ale to nie jest zapach, do którego ja wrócę. To nie jest zapach, w którym się czuję na tyle fenomenalnie, żeby o nim myśleć i do niego tęsknić. To kompletnie nie jest tego typu zapach. Dalej Issey Miyake L'Odyssey. To był mój signature scent. To były perfumy, które ja miałam zawsze, dostawałam na święta 100 ml i tak w sumie 100 ml rocznie zużywałam i miałam tylko te perfumy i tylko ich używałam do momentu choroby, o której już Wam mówiłam, że te perfumy po prostu zmieniły na mojej skórze totalnie nuty zapachowe i zaczęły być bardzo alkoholowe, nieprzyjemne, takie chamskie wręcz. No i musiałam przestać je używać i powiem Wam szczerze, że być może dzisiaj, gdybym je kupiła, boję się po prostu, bo one nie są najtańsze i boję się, że
Ja je kupię, bo bym chciała, żeby wróciły do mojej kolekcji, bo to był zapach dla mnie po prostu przecudowny. To był zapach świeżo, troszeczkę, odrobinę słodkawy, ale raczej kwiatowy zapach, świeży, niesamowicie sensualny, niesamowicie pobudzał zmysły i zawsze dostawałam komplementy, jak nim pachniałam i w ogóle to był tak bardzo ze mną zespolony zapach, tak bardzo identyfikowałam się z nim, że nawet teraz czasami o nim myślę i chciałabym może, żeby znalazł się w mojej kolekcji ponownie. To się boję, bo się boję, że jednak nadal ten zapach na mnie będzie wybrzmiewał tak brzydko i tak nieakceptowalnie, że po prostu wyrzucę tylko pieniądze. No i dlatego on póki co nie wraca. Kolejny to jest, słuchajcie, YSL Mon Paris. To jest zwyklaczek. Naprawdę, to są ładne perfumy, ale to są zwyklaczki. To są takie perfumy lekkie, przyjemne, dzienne, nie mają na mnie jakiejś niebywałej trwałości. No, spokojnie myślę, że 9 godzin wytrzymują. Można powiedzieć, że to jest duża trwałość, ale to nie jest ani zapach jakiś intensywny, to nie jest też dla mnie zapach, który jest bardzo mocno skonkretyzowany i przede wszystkim to jest zapach, który nie zapadł mi w pamięci, o którym ja za dużo nie umiem Wam powiedzieć, bo po prostu nie ma charakteru ten zapach i dlatego do mnie nie wrócił. Zużyłam całe, nie męczyłam się, ale już do mnie nie wróciły. Kolejny to jest, słuchajcie, Armani Si Passion. To jest właśnie wersja czerwona tych perfum. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że mam Si te podstawowe i te Passion bardziej mi się podobały. I to jest zapach, który ja pamiętam, który fajnie na mnie ewaluował, ale kompozycja zbyt mocno jest w tych ramach Dolce & Gabbana i YSL. To jest takie troszkę pomieszanie, bo to jest w sumie wanilia, to jest w sumie słodkie, to są zapachy Tessie i jakby ja uwielbiam wanilię, ale można zrobić zapach waniliowy, który nie będzie totalnie pachniał jak The One Dolce ani Libre YSL, tylko pójdzie jeszcze w innym kierunku. I takim też przykładem na przykład jest Elisab Girls of Now. Jest multum zapachów, które leżą na wanilii, ale jednak idą w jakimś takim innym kierunku. I to nie są takie perfumy. To gdybym je dostała, byłoby ok, ale tak, żebym sama je kupiła, tylko po to, żeby wróciły do mojej kolekcji, myślę, że nie. Ale ten zapach, o którym Wam powiem, Armaniego, to jest My Way. Ten zapach wróci do mojej kolekcji. Ja go wykończyłam dosłownie, słuchajcie, chyba we wrześniu. I tak sobie pomyślałam, że ja go bardzo nie lubię zimą używać. Dlatego, że on bardzo tak mocno, tak samo na przykład nie używam L'Impératrice cesarzowej z Dolce. Kompletnie zimą. Ja zimą lubię się otulać zapachem i lubię ciężkie zapachy, takie mocne. Natomiast to są świeże, bardzo trwałe. My Way jest naprawdę pięknym, świeżym, owocowym zapachem, który jest bardzo trwały. I ja chcę go mieć dlatego, że na mnie świeże zapachy dosyć krótko się utrzymują, a ten zapach jest jednym z nielicznych, który właśnie trwa na mojej skórze przez calusieńki dzień i za to go kocham. Poza tym ten zapach naprawdę uwielbiam latem nosić, bo czuję się taka rusałka, no. Co mam więcej powiedzieć, więc ten zapach do mnie wróci, nie wrócił jeszcze, ale dlatego, że stwierdziłam, że zimą i tak używam innych zapachów, więc nie ma to sensu. Dalej Hugo Boss Descent. To jest bardzo popularny zapach i
bardzo dużo w internecie i na YouTubach jest o tym zapachu, jaki on jest fantastyczny, a ja się męczyłam, żeby go zużyć. On na mnie nie brzmiał dobrze, trochę alkoholowo. W ogóle się nie utrzymywał, ja go w ogóle nie czułam. Ja się popsikałam, przeszłam się kawałek gdzieś po mieszkaniu, nie wiem, herbatę wypiłam i zapomniałam, że się popsikałam. Nie skradł mojego serca. Męska wersja, tak? Męska wersja tego zapachu jest przepiękna. Uważam, że damska nic rewelacyjnego, nie jest pociągająca, jest taka, bynajmniej jeżeli chodzi o mnie, no, na mojej skórze nie ma tutaj wow i nie zrobił na mnie wow. Ja do tego zapachu nie wrócę i powiem szczerze, że wręcz omijam go szerokim łukiem. Dalej to jest Paco Rabanne Lady Million. Też miałam. No i niestety, ale dla mnie to jest vintage zapach. Ja nie cierpię zapachów vintage. Dla mnie one pachną taką, nie wiem, moją babcią. No nie wiem, jak to nazwać. Wiecie, że kiedyś kobiety w pewnym wieku chodziły w chustach? Większość z młodych ludzi obecnie, wiecie, bo dużo mam publikę w moim wieku i starsza. Obecnie, moim zdaniem, dzieciaki, jak widzą swoje babcie, to na ogół są to eleganckie panie. A kiedyś to były takie kobiety w chustach, nie za fajnie ubrane, nic jakiegoś ciekawego i te włosy wiecznie w tych chustkach. I nie wiem, dlaczego ten zapach mi się z tym kojarzy. No i ja po prostu, no nie. I mimo, że dostawałam komplementy, jak pięknie pachniesz, to ja siebie czułam wręcz przeciwnie, nie pięknie. Znaczy, ten zapach nie robił dla mnie niczego fenomenalnego, bo ja się nie chcę czuć jak stara babcia w chustce na głowie, nie? Dalej to są takie zapachy, słuchajcie, Dolce & Gabbana, takie kwiatki, nie wiem, czy kojarzycie. Ja zapomniałam, jak one się nazywają. Ja miałam żółty, zielony i czerwony, czy to różowy. Garden, czy coś takiego. I powiem Wam szczerze, że tego nigdy w życiu już nie kupię i nie odkupię. I nie wiem, co mi przyszło wtedy do głowy, że zapragnęłam mieć całą kolekcję. Całej kolekcji nie miałam, bo tam jest peoni. No jest tego trochę. No ale miałam chyba z 5 tych zapachów 3, więc i tak sporo. I nie, to są spoko zapachy, no bo generalnie są świeże, ale dla dziewczynek, a na pewno nie dla dojrzałej kobiety takiej jak ja, więc no tu spasowałam totalnie, po prostu nie. I takie jeszcze, słuchajcie, z Dolce & Gabbana miałam Light Blue, ale Sun. To są takie w żółtym, dosłownie taka sama buteleczka jak Light Blue, tylko że w żółtym. I to też, no troszeczkę czuć tam było tego słońca, trochę to były inne perfumy niż Light Blue, ale ani trwałości, ani jakiś, po prostu nuda i te zapachy już do mnie nie wrócą. Ja nie chcę już takich zapachów, mnie już takie zapachy nie interesują, także nie. Kolejne, słuchajcie, miałam kiedyś Bulgari. Bardzo się mało o tej marce mówi. Ja w ogóle nie wiem, czy ja kiedykolwiek na YouTubie słyszałam o perfumach marki Bulgari. Serio chyba nie. A byłam zafiksowana i prawie każdy kanał o perfumach oglądałam. I chyba nigdy nie słyszałam o marce Bulgari, a ja miałam Omnia Crystalline. I co Wam powiem? Ogólnie rzecz ujmując, świeży, właśnie taki krystaliczny zapach, taką dozą metalu jakiegoś, nie zapadający w głowę, w ogóle taki obojętny totalnie dla mnie. Są różne wersje Omni, ja właśnie akurat miałam tę srebrną Crystalline, może dlatego. Ja też pamiętam, że je miałam, bo siostra je nosiła i dlatego ja się skusiłam na nie, ale wiecie, wtedy one były ok, na dzień dzisiejszy nudy.
i po prostu, no nie, już szukam czegoś zupełnie innego. No właśnie. Dalej to jest, słuchajcie, Kenzo i to jest Lokenzo. To jest woda... Boże... No miałam te perfumy, ta woda jest w ogóle bardzo świeżymi perfumami, bardzo przyjemnymi. Jedne z nielicznych, bo ja ogólnie mam w swojej kolekcji Kenzo World i World Power i uważam, że jeżeli chodzi o Kenzo, to dla mnie to są najlepsze zapachy. Cała reszta bywa bardzo mocniej kwiatowa, przyprawowa, jakieś takie to konkretne zapachy, ale nie za bardzo nuty, które idą w to, co bym chciała, w to, co mi się podoba. Nie do końca spełniają jakby moje wymagania. Są parametrowo bardzo dobrymi perfumami, ale już dla mnie zbyt świeżymi, zbyt ulotnymi, zbyt niezapadającymi w ogóle w pamięci. Dlatego te perfumy do mnie nie wróciły, zużyłam, nie męczyłam się, jak ja to mówię, ale już do mnie nie wróciły. Natomiast kolejne to są japońska marka Masaki Matsushima i z tej marki miałam 2 flakony perfum. Jeden to było Masaki, a drugi to było Shiro. I powiem tak, Shiro, petarda. Słodko, świeży zapach, to jest taki typowy japoński. Jeżeli w ogóle się interesujecie perfumami japońskimi, to tak samo Issey Miyake jest pewna linia podobieństwa, to znaczy oni zapachy bardzo podobnie prowadzą. Macie nuty jakieś wypisane, to nigdy ich osobno nie wyczujecie. To jest jakby tak połączone, żeby tylko wskazywać drogę tego zapachu, ale żeby nie domyśleć się, co to ma być. Tak jakby do Was należy interpretacja zapachu i to, co Wy tam czujecie. Właśnie Masaki Matsushima, jeżeli chodzi o Shiro, to jest bardzo podobnie prowadzony zapach do Issey Miyake L'Odyssey. A z kolei Masaki to jest bardzo świeży zapach, przypominający mi zapach, który mam z Issey Miyake Drop, Low Drop, coś takiego, Drop of Water. I Masaki to są zwyczajne, świeże, kwiatowe perfumy, a Shiro niby są też kwiatowe, ale już mają takie nuty, które Cię nie naprowadzają na kwiaty, które Ci mówią, że jest coś więcej w tym zapachu, że są takie intensywniejsze, bogatsze, interesujące. Tak, do tych mogłabym wrócić, ale nie wracam z kolei do nich, dlatego że mam dużo perfum zaspokajających tę potrzebę i nie są na tyle oryginalne, żebym koniecznie chciała je mieć w swojej kolekcji. Dlatego perfumy Masaki Matsushima do mnie nie wróciły. Ale są jeszcze perfumy, które miałam i skończyłam bardzo niedawno. To jest Michael Kors Wanderlust. I to są perfumy, do których ja na 100% wrócę. Dlaczego jeszcze nie wróciłam? Nie wiem, bo na zimę są świetne, ale to jest właśnie też profil takich słodko świeżych perfum, a one są strasznie na mnie trwałe, intensywne i takie naprawdę. I powiem Wam, że ja już je miałam w koszyku, miałam je kupić, ale później pomyślałam, może bym wypróbowała te, a może te i zrobiła dla Was film. I tylko tak naprawdę dlatego ja ich jeszcze nie odkupiłam. Ale myślę, że wrócą te perfumy do mnie, ponieważ ja mam w głowie ich zapach, one zapadają mi w pamięć. Są przepiękne, uwielbiam jak się w nich czuję. Mam w pamięci to, jak się w tych perfumach czuję, więc no nie wyobrażam sobie. Natomiast ostatnie perfumy, które w mojej kolekcji były i które wręcz oddałam, nie byłam w stanie ich zużyć, to są Versace Versense. To są perfumy dla mnie nijakie. Nie pachną niczym.
To są perfumy, którymi ja się psikam, nie czuję żadnego zapachu. Nie wiem, czy też tak czasami macie, że są dla Was jakieś zapachy, których Wy nie czujecie w ogóle, że są tak skomponowane, że no nie czujecie żadnego zapachu, tak jakbyście ulotną kamforę po prostu puścili i nic tam nie ma. No dla mnie to jest taki zapach, więc oddałam przyjaciółce, bo ona w sumie mi mówiła, że takie piękne i ja kupiłam ze względu na to, że jej się sprawdzało, więc jej oddałam, bo to jest jej ukochany zapach, ale ja po prostu nie. No i słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. Zbierało się tych zapachów. Jestem w szoku, bo wydaje mi się, że jest tu około 30 zapachów. Tyle zapachów do mnie nie wróciło. Myślę, że 3 flakony z tych wszystkich jednak do mnie wrócą, bo myślę o tych perfumach, bo chciałabym je jednak mieć w swojej kolekcji. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że miło spędziliście popołudnie niedzielne i zapraszam Was na kolejne filmy. Dziękuję, kochani, że jesteście. Bardzo Was proszę o łapki, o komentarze, o to, żebyście dawali znać, że jesteście. Wiecie już, że jest to dla mnie ogromne, ogromne wsparcie. Dzięki, pa!